Dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy film, na którym będziemy oceniać czapraki. Tak. Tak. To będzie bardzo użyteczny film dla nikogo, ale pozwoli nam zająć się... Czekaj, gdzieś tu się obraca. A może się nie obraca? Tu się obraca? Zająć się tym. Jesteś gotowa? Tak. Dobrze. Dobra, czekaj. Jeden, tak. Żeby nie było, Wiki miała wybrać 5 czapraków, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiła. Więc będziemy przeglądać wszystkie. No chyba tak. I wtedy wybierzemy. To. Te takie fajne. Okej, o tym. Czekaj, jeszcze 3, tak? Tak, ma być 5. Ma być 5 czapraków. Mamy 3 kryteria czapraków. Okej, są 3 kryteria. Czaprak może być Tani, dobry, ale dobry dobra, najpierw. Dobrze, najpierw dobry. No i ładny. I ładny. No ładny. W środku jest czaprak niemożliwy. Wyobraźcie, ja to narysuję potem. Takie 3 kółeczka. Tani, dobry, ładny. I tam w środku są czapraki, które nie istnieją. Tak. Bo nie ma taniego, dobrego, ładnego czapraka. Nie ma. Także wybrałyśmy po 5 czapraków i takie w sumie różnorodne dosyć. Starałyśmy się, żeby były różne, mniej, bardziej znane i cenimy je w tych kategoriach. Dokładnie tak. Do dzieła. Tak. Dobra, zaczynamy. No tak, zaczniemy od firmy Lamicel. Ten czaprak jest jednym z moich ulubionych. Jest stary jak świat. Pozdrawiam moją siostrę, bo jeszcze w nim jeździła na zawody jakieś 10 lat temu. Generalnie sprawdza się bardzo dobrze. No i kocham go. Dobra, na wykresie umieścisz go gdzie? Na wykresie umieściłabym go w na pewno dobry i ładny. Tak podejrzewam. Co to za piękny czapraczek, Wiki? To jest piękny czaprak mojej ulubionej firmy póki co, Lemie. Wspaniały. To, co w nim bardzo lubię i dlaczego go kupiłam, to jest to, że jest w pełni odblaskowy. Ten szary kolor jest oczojebny, jak będzie ciemno. Jeśli miałabym go ocenić, to jedyne co, to przez to, że jest trochę śliski, to się przesuwa lekko, ale generalnie umieściłabym go w ładnych, według mnie, i dobry. A tani nie był niestety. On jest ujeżdżeniowy? Taki ma śmieszny kształt? Nie, wiesz co? On jest wszechstronny. O, i mieści się pod ujeżdżeniówkę? No tak, bo ja mam juniorską. A, Więc muszę mieć. czyli polecamy go pod juniorskie siodła ujeżdżeniowe. Dokładnie tak. Tada! Czaprak numer 3, trochę brudny. Tak, czaprak numer Żeby nie było, to są czapraki, które używamy i one żyją swoim życiem. Tak, dokładnie tak. Czyste były jeden dzień po pralce i to tyle. Okej, dobra, mamy lokowanie produktu ARPAW, tak jest, on jest od pani Gosi. Bardzo wygodnie mi się w nim jeździ. Nie przesuwa się po siodle, także to jest super. Jak go położę na grzbiecie, tak będzie się trzymał. Co? Tyle. Jest ładny, czarny. A co to za marka jest? Co to jest za czaprak? To jest Escapade. Aha, okej. Tada! I co? W skali wszelkich bym powiedziała, że jest tani i kurczę, ale on mi się podoba. On jest ładny i dobry. Czy on jest w środku? No, Ale go dostałaś w prezencie. nie, czekaj, tak. To on jest czaprakiem idealnym. Ej, faktycznie, to jest czaprak idealny. Okej. Mamy czaprak. Tak, z logo Pomorskiego Związku Jeździeckiego. Dostałam go, więc jest spoko, ale Cenowo spoko. Tak, cenowo spoko. Generalnie kolorystycznie bardzo mi się podoba, do niego mam też nauszniki, które są super. Polecam. Ale jedyny minus jest taki, że czaprak przesuwa się pod siodłem i żałuję, że nie ma tutaj pasów, które można do przystół przypiąć. A co to jest za firma, że polecasz nauszniki? Ale to jest Jarpol. A, czyli taki pad Jarpola. Dokładnie tak, pad Okej. Jarpola. Jeśli miałabym ocenić to, no cenowo nie wiem jak wygląda. Jest ładny,
Ale no mówię, parę mankamentów, tak, trochę słabo. Okej. Ostatni czaprak. Idealny na trening, podejrzewam, zresztą to widać, bo to jest totalnie wypruty już. Tada! Piękne Tak wyglądają czapraki, które się używa. Tak, jest z firmy Waldhausena. Cenowo nie powiem wam jak wygląda. Ale one nie są za drogie, one są takie normalne. One są takie na przystępną rękę, bym powiedziała. Strasznie podoba mi się kolor, zresztą w ogóle strasznie lubię stonowane czapraki, bo no, Ty? Od kiedy? nie wiem, ale podoba mi się. Rzepy ma bardzo dobre i jeśli powiedziałabym coś na temat rankingu, to jest dobry i ładny. I w miarę tani, I w miarę tani. więc jest blisko idealnego czapraka. Tak, jest bardzo blisko. Polecamy. Dzień dobry, teraz ja. Ja zaczynam od takiego w ogóle na pierwszy rzut oka najpiękniejszego na świecie czapraczka Horysysy. To jest chyba jakaś taka polska mała marka, taka trochę butikowa. Czaprak jest super gruby. Taką ma siateczkę od... Znaczy to nie jest siateczka, ale taka jakby trochę... No siateczka w sumie. Taka delikatna. Od spodu. Ma bardzo ładny kolor. Mam do tego owiki. Kupiłam go z drugiej ręki, ale ogólnie nie są zbyt drogie. Nie mają paseczków do przypięcia, ale szczerze mówiąc mi to nie robi. Natomiast to jest czaprak tani, to jest czaprak ładny, ale to nie jest czaprak dobry. Kiepsko układają się na grzbiecie, naprawdę kiepsko. Wytarły mi forcia w 3 miejscach w ogóle. W tym miejscu po obu stronach i pod siodłem z tyłu koń ma wytartą sierść, więc ogólnie średnio. Czaprak numer 2. On jest duży. Bo to jest też ujeżdżeniówka. W ogóle to jakie my jesteśmy nudne, same ujeżdżeniowe czapraki. Ej, ja miałam kilka wszechstronnych. W sumie ja mam skokowy za chwilę, żeby nie było. To jest Waldhausen, który jest super. I to jest też prawie że czaprak na środku. Uważam, że się super starzeje. Używam go w opór. Jest taki bawełniany, ale mało się kuleczkuje. Jak się kuleczkuje, to wystarczy go trochę ogolić. Trochę już tutaj traci kolor, ale to nie szkodzi. Od spodu jest siateczka. No w ogóle nie mam zastrzeżeń. Te czapraki są super, polecam wszystkim. Żeby nie było, że jesteśmy takie nudne i jeździmy tylko na płasko. Ja posiadam siodło skokowe. I to jest zielony czaprak z Fairplaya. I to są te najtańsze czapraki Fairplaya, tam Amber czy coś. I uważam, że cena jakość tych czapraków to jest super. Niestety one po prostu się starzeją i już nie wyglądają tak fajnie, jak wyglądają na początku. Bardzo mocno się kuleczkują, szybko jakby tracą sztywność i robią się takie trochę szmatki. Ale co pojeździłam, to pojeździłam, bardzo go lubię, mają piękny kształt. I ogólnie polecam. Jedyne co, to nie mam pojęcia, po co to jest takie krótkie. Kto to wymyślił? Kto? No to... Nie kumam. No ale... To jest mój najnowszy czapraczek, który bardzo kocham. Kupiłam go na Black Friday, kiedy leżałam w łóżku i nie mogłam jeździć na koniku. I powiedziałam, że sobie kupię nowy zestaw i mam do tego owiki. Nie mam klucza od szafki, musiałabym się włamać, żeby pokazać. Ale Forever wygląda w nim jak chmurka. I czuję się wspaniale. Ale poza tym to jest jakiś tam eskadron. Tak, żeby nie było markowo. Super się układa. To jest jeden z tych takich śliskich, więc szybko się brudzi, ale z drugiej strony nie przyczepiają się do niego żadne kłaki, żadne rzeczy. I bardzo, bardzo dobrze leży na grzbiecie. Także mogę go polecić. Tu ma takie silikonowe, to są serduszka w ogóle, ale takie silikonowe wstawki, żeby siodło się nie przesuwało, więc dla taki konia jak twój, Wiki, myślę, że to mogłoby być fajne. Od spodu jest też siateczka, bardzo fajnie wchłania. Polecam. Moje czapraki są jakieś duże, nie? Twoje są mniejsze. Tak, zdecydowanie. To też jest eskadron. On ma tam nie wiem, 2 lata. Ale to jest ten taki tańszy, tak zwany koton. No i pamiętam, że jak go kupowałam, to miałam takie eskadron. Ale to już wolę tego Fairplaya za 80 zł, bo ten starzeje się tak samo. Gorzej odprowadza pot. Są spoko jakby dla koni, które się mocno nie pocą.
Ale ogólnie uważam, że jeżeli kupować i inwestować w coś droższego niż 100 zł, to już uzbierać sobie na taki fajny śliski jak ten chmurkowy niż ten. Zwłaszcza, że one ostatnio mocno podrożały i no ogólnie jedzie się dobrze, no ale uważam, że to jak on wygląda po jakimś czasie, tak naprawdę 3 razy się wsiądzie i już wygląda kiepsko. I to jest smutne. Także myślę, że na skali w ogóle cena-jakość będzie bardzo kiepsko. Jakby jakość jest kiepska, cena jest kiepska. Ładny był, teraz już jest taki trochę średni. No ale był ładny, więc to się liczy. Także on jest ładny, ale drogi w stosunku do tego, co się otrzymuje. Okej, z racji, że mamy problemy z wyborem najlepszego czapraka, idziemy do klubowego zrobić analizę. To będzie naukowe badanie. Tak jest. Tanie. Ładne. To jest Kuba ranking czapraczków na YouTube'a. Nie mogę być na YouTubie. Dobre. I to są nasze 3 kategorie. Waldhausen. On nie był drogi, więc był w miarę tani. Jest dobry, jest ładny. O kurde. Ja bym go dała w środek, bo on kosztował typu, nie wiem, 120 zł. On kosztuje tyle, co te eskadrony Kotony. Do it. I'm doing it. Tada! Nasza naukowa analiza. Tak się prezentuje. 2 czapraki są w centrum. O te 2. Jak macie jakieś super czapraki, które polecacie, uważacie, że znalazłyby się w ogóle w top 3 naszych czapraków, to napiszcie w komentarzu. Tak jest. Wiki trzyma swój zwycięski czaprak, który oficjalnie jest jej najlepszym czaprakiem ze wszystkich. Gratulacje. Jest to dobry, ładny czaprak, który otrzymałaś w prezencie, więc ciężko to było inaczej. Gratulacje. Polecamy. I to jest mój zwycięski czaprak, który był tani, dobry i ładny. Jest już trochę zużyty, ale ciężko go nie polecić. Było to doświadczenie bardzo otwierające oczy, bo nie pomyślałam nigdy, że to mój ulubiony czaprak, ale tak chyba jest. Jeśli Wam się podobało, to serdecznie zapraszamy do kliknięcia tamtego takiego napisu subskrybuj. Dokładnie Bo tak. jak ma się dużo subskrybentów, to jest fajnie i wtedy inni też subskrybują i oglądają i jest bardzo fajnie. Tak, w przyszłym tygodniu... Albo za 2, nie obiecujemy, Albo że za 2, wszystko. tak, ale będzie ciężko. Bardzo Będzie ciężko. No, będziemy sprzątać. No. No ale cóż, czasem Tymi trzeba. rączkami. Tak. Pa!